Dzień dobry Państwu. Jest już 5 po 11, zatem zaczynamy nasz dzisiejszy webinar. Witam serdecznie wszystkich Państwa. Na początek przypomnę, że sesja będzie nagrywana, także będzie można wrócić do tego materiału po spotkaniu. Ewentualnie, jeżeli ktoś z Państwa, kolegów, koleżanek nie dotarł, to wszystkie osoby zarejestrowane otrzymają też linka do tego nagrania. Jeśli chodzi o temat dzisiejszego spotkania, czyli skalowalny i bezpieczny system storage'owy, obiektowy dla rozwiązań chmurowych, dla chmury lokalnej, pod pełną kontrolą i bez ukrytych kosztów. To jest nasza dzisiejsza maksyma. Sesję poprowadzi wraz ze mną kolega z biura DataCore, pan Stefan Merkel, Senior Solution Architect. To będzie druga część, w której pokażemy sam system DataCore'a w działaniu. Też będzie to czas na odpowiedzi na bardziej dogłębne, techniczne pytania. Ja nazywam się Sławomir Karpiński, będę miał przyjemność poprowadzić pierwszą część i tutaj dzisiaj nietypowo, myślę, spróbuję Państwa nie zanudzać zbytnio marketingowymi materiałami, informacjami. Skupimy się na rozwiązaniu, na jego cechach, architekturze i moim celem będzie właśnie wprowadzić Państwa w temat po to, żeby w momencie, kiedy kolega Stefan będzie prezentował samo rozwiązanie, no lepiej było można zrozumieć, jak to wszystko funkcjonuje. Czyli plan jest taki, że krótkie wprowadzenie do samego rozwiązania DataCore SWARM, o architekturze opowiemy podstawowe rzeczy, z czego się składa, z jakich komponentów system się składa. Tutaj też chciałem zachęcić do uwagi na części o obciążeniach, o rodzajach wdrożeń czy też zastosowań. To myślę, że z punktu widzenia sprzedażowego czy planowania rozwiązań będzie bardzo istotne, żeby sobie dobrze spozycjonować to rozwiązanie. Potem będzie zapowiedziane live demo, no i dyskusja, pytania. Mam nadzieję, że takowe będą. Gdyby coś się okazało w trakcie, że Państwa zaniepokoiło, chcecie zadać pytanie, to proszę bez obawy też przerywać, abyśmy mogli tą informację od razu dostarczyć, o ile to oczywiście będzie możliwe natychmiast. Jeśli chodzi o rozwiązanie DataCore SWARM, jest to rozwiązanie, które na rynku polskim istnieje, czy my działamy od roku. Na rynku światowym jako firma SWARM, jeszcze pod poprzednią nazwą Caringo, istnieje od już 16 lat. Firma Caringo została przejęta przez DataCore'a około 2 lata temu i od tej pory już uzyskało nową nazwę SWARM, co tłumaczy się jako rój, taki na przykład rój pszczeli. W naszym przypadku będzie to rój serwerów, czyli system oparty na serwerach, ale żeby nie było tutaj żadnych wątpliwości, to chciałem podkreślić, jest to oprogramowanie, czyli system czysty, software'owy, który instalujemy dopiero na jakiejś grupie serwerów. Jeśli chodzi o zastosowania, rynki, do których to rozwiązanie jest skierowane, w których najlepiej się sprawdza, to myślę, że wykształciły się w ostatnich latach takie 3 główne filary, 3 główne kierunki. Najbardziej takim tradycyjnym rynkiem do SWARMa jest rynek medialny, rynek studiów produkcyjnych, różnego typu telewizje, serwisy streamingowe. Wszędzie tam, gdzie potrzebne jest sprawne zarządzanie kontentem wideo. To jest bardzo silna cecha tego rozwiązania. Stamtąd jakby z tego rynku DataCore SWARM, dawniej Caringo, wyrasta. Jeśli chodzi o takie referencje, na przykład
British Telecom Sport, czyli kanał taki sportowy, właśnie korzysta ze Swarma jako platformy dostarczającej content multimedialny, wideo głównie do ich platformy. Z takich najświeższych referencji, myślę, że nam wszystkim już troszeczkę znanych, to jest kanał Disney+. To też jest platforma, która korzysta wewnątrz back-office właśnie z rozwiązania DataCore SWARM. Dalej idąc, jeśli chodzi o zastosowanie, wdrożenia na świecie tego rozwiązania, to są centra obliczeniowe, superkomputerowe, szczególnie jeśli chodzi o jakieś badania medyczne, tam gdzie mamy ogromne ilości danych. Dane są w postaci obrazów, nagrań, dokumentów, ewentualnie po prostu dane w postaci struktur big data. Tam również SWARM się doskonale sprawdza z racji bardzo takiej dobrej skalowalności, ale też prędkości działania, o czym będziemy za chwileczkę mówili. No i kolejnym takim trzecim filarem, gdzie to rozwiązanie może być stosowane, czy jest stosowane, gdzie można uzyskać po prostu zainteresowanie takich klientów, to są wszelkiego typu duże organizacje rządowe, czy to archiwa, czy to organizacje z sektora bezpieczeństwa, policja, gdzie potrzeba jest przeszukiwania dużych zasobów danych, baz danych, ale właśnie baz, gdzie mamy różnego typu pliki, de facto obiekty. Chcemy je sprawnie indeksować, przeszukiwać, wyszukiwać, mieć do nich stały dostęp. Tutaj też aspekt tego, w jaki sposób SWARM potrafi dzielić się tym contentem, jak udostępnia na zewnątrz, ta łatwość jest też istotnym argumentem przy wyborze tego rozwiązania. No i generalnie myślę, że tym mianownikiem wspólnym jest to, że jest to rozwiązanie dla większych zasobów danych, czyli raczej nie myślimy to o archiwach, zasobach rzędu terabajtów pojedynczych, myślimy o dziesiątkach czy setkach terabajtów, a nawet do dziesiątków petabajtów. Czyli wszędzie tam, gdzie mamy dużo danych, tam są te problemy zauważalne, szybkość dostępu, łatwość prezentacji, wyszukiwanie, zarządzanie tym contentem i też no, w takich sytuacjach zwykłe rozwiązania typu storage plikowy po prostu jest niewystarczający. Jeśli chodzi o takie cechy, które charakteryzują to rozwiązanie, tutaj są wylistowane takie podstawowe. Chciałem je tutaj szczególnie dla Państwa zasygnalizować, zaadresować. SWARM jako rozwiązanie jest w pełni zautomatyzowane pod kątem zarządzania, bezpieczeństwa, samostrojenia, jeśli chodzi o optymalizację wydajności. To jest rozwiązanie, które po wdrożeniu nie powinno wymagać zbyt wiele prac administracyjnych, takich typowych dla macierzy, chociażby macierzy takich blokowych czy plikowych, kiedy ten maintenance, zarządzanie jest bardzo istotne. Tutaj większość procesów związanych z działaniem, utrzymaniem, bezpieczeństwem są te procesy zautomatyzowane. Bardzo ważną cechą SWARMa jest szybkie skalowanie, czyli możliwość dołączenia kolejnego nodu storage'owego. To jest kwestia 90 sekund, tak? Paru minut maksymalnie. To jest wszystko kwestia dołączenia sprzętu, zabutowania z sieci i dalej wszystko dzieje się automatycznie. Więc ta łatwość, uproszczenie, jeśli chodzi o platformę sprzętową, zarządzanie, jest tu istotną zaletą. Jeśli chodzi o wdrożenia, elastyczność, mamy tu na myśli różnego typu architektury, różne zastosowania. Ważne jest też to, że możemy mieszać hardware, czyli jeżeli zdecydujemy się zacząć instalację SWARMa na danej platformie serwerowej producenta X, niech X równa się na przykład Dell EMC,
no to potem można rozszerzać to o kolejne nody, niekoniecznie od tego producenta. To może być dalej HP, może być Supermicro, może być cokolwiek innego, co ma w sobie procesory X z rodziny x86. Szalenie istotną cechą tego rozwiązania jest to, w jaki sposób dane są zabezpieczane. Czyli sam fakt, że system jest systemem obiektowym, że tam nie ma systemu plików, że nie ma rajdów, że są inne techniki, które pozwalają na rozproszenie tych danych i odtworzenie w związku z tym z dużą pewnością danych po awarii, sprawia, że SWARM jest też postrzegany często jako taki bardzo bezpieczny backup, czy też medium do backupu dla software'u backupowego. O tym jeszcze będziemy szerzej mówili, ale no dość powiedzieć, że SWARM w tej chwili posiada bardzo bliską współpracę, certyfikację właśnie z takimi systemami jak Vim, jak Commvault, Rubrik czy Cohesity. Czyli to są wszystko dostawcy software'u, rozwiązań backupowych, a SWARM, DataCore SWARM służy jako medium, jako bezpieczny storage, bezpieczne miejsce do przechowywania tych danych. Dla tych organizacji, które mocno współpracują z treściami multimedialnymi, czyli właśnie wideo chociażby, jakieś telewizje, studia postprodukcyjne, bardzo ważną cechą jest to, że można w łatwy sposób bardzo efektywnie i szybko wyszukiwać po kontencie, po metadanych, które są zapisane w tej strukturze obiektowej DataCore SWARM, ale też w bardzo prosty sposób możemy je udostępniać poprzez proste mechanizmy właśnie link HTML-owy do kontentu i to nie jest tak, że dany materiał jest najpierw gdzieś przesyłany do cache'u, buforowany i stąd prezentowany. My dostajemy się wprost do tego medium, tam gdzie jest oryginał tego materiału. Do tego jeszcze są dodatkowo dostarczane w ramach platformy narzędzia do przeglądania, do szybkiego takiego budowania migawek, klipów, zaciągniętych materiałów wideo. To jest jakby ten ukłon w kierunku tego tradycyjnego rynku właśnie multimedialnego, w jakim poprzednik, czyli Caringo, poprzednik SWARMa się mocno tam obracał. Jeśli chodzi o dostęp do systemu, zarządzanie, oczywiście zarządzanie jest potrzebne, potrzebny jest monitoring, więc mamy tutaj dwa takie interfejsy, właściwie trzy sposoby dostępu do systemu. Pierwszy to jest taka konsola administracyjna, jest to portal, Cluster Management Portal, gdzie widzimy wszystkie elementy, widzimy grafy dotyczące kondycji poszczególnych nodów, prędkości, wydajności. Tutaj programujemy czy konfigurujemy sobie cały system, sposób zabezpieczenia, w jaki sposób są dane zabezpieczane i tak dalej, i tak dalej. To jest jeden taki interfejs, jak widać tutaj na takim rzucie szybkim, porządnie, estetycznie przygotowany graficznie. Kolega Stefan będzie pokazywał między innymi ten interfejs za chwileczkę na sesji demonstracyjnej. Jeśli chodzi o monitorowanie, tutaj producent wyszedł z założenia, że opiera się na takich dwóch technologiach, które mogą być też rozszerzone, ale głównie to chodzi o taki system open source'owy, czy też dostępny szeroko, Prometheus i Grafana. Na bazie tych rozwiązań możemy analizować stan systemu, możemy mieć dogłębną widoczność tego, co się dzieje w systemie, co się dzieje w logach, jakie są przepływy pracy, jakie są wąskie gardła. To wszystko jest przygotowane przez producenta, aczkolwiek platformy są no, takie szerzej dostępne. To nie są platformy autorstwa DataCore'a. I wracając właśnie do tego sposobu prezentacji danych, mamy tutaj pokazane migawkowo zrzuty ekranów właśnie z tego systemu dla użytkownika, czy użytkownik może po pierwsze wyszukiwać content, może sobie wylistować dany materiał, może go podejrzeć,
ma dostęp do metadanych, może te dane przeczytać, co ważne, może je wzbogacić. Czyli jeżeli budujemy archiwum, czy importujemy archiwum istniejące, to importujemy razem z obiektami ich metadane, te, które były, nie wiem, w systemie plików, gdzieś tam na etapie naszym, czy jakimś innym systemie, ale dodatkowo te metadane możemy potem rozszerzać, czyli możemy zwiększać szczegółowość potem wyszukiwania. To jest cecha tego rozwiązania. No i oczywiście te klipy, o których wspominałem, widzimy, że jest gotowy taka przeglądarka materiałów tych wideo, gdzie możemy sobie na szybko przejrzeć, wybrać fragment takiego klipa, wyeksportować go i na przykład potem gdzieś przesłać do dalszej analizy, czy do po prostu wykonania. Ale generalnie content, który jest zapisywany, jeśli chodzi o materiał wideo, jest dostępny od razu w ciągu pojedynczych milisekund, także to są też bardzo szybkie procesy. One są dostępne dla użytkownika końcowego, czy też dla aplikacji. Teraz zajrzyjmy troszeczkę do środka, jaka jest architektura, jak to jest wszystko skonstruowane, jakie komponenty wchodzą w skład naszego rozwiązania, przypominam, oprogramowania DataCore SWARM. Jeśli chodzi o główne komponenty, takie warstwy, powiedzmy, mamy tutaj u góry warstwę użytkownika. Tutaj sobie jakiś zrobimy laser, żeby było można pokazywać, tak? Czyli mamy tutaj warstwę użytkownika. W tej warstwie są nasi administratorzy, osoby zarządzające systemem, ale również po prostu aplikacje użytkowe czy użytkownicy, którzy korzystają z naszego kontentu. Warstwa taka pośrednia to jest warstwa, ona się tutaj nazywa warstwa zarządzania, Management and Access Layer. To jest warstwa, gdzie są zgrupowane wszystkie serwisy, komponenty związane z funkcjonowaniem całego systemu, zarządzaniem, wyszukiwaniem, kontaktem ze światem zewnętrznym, a nasze dane, nasze de facto obiekty rezydują na warstwie tej najniższej, czyli na tak zwanych storage nodach. Też warto zwrócić uwagę na ten sposób prezentacji, bo tu jasno też chcieliśmy pokazać, że część elementów tego systemu software'owego to mogą być i najczęściej są maszyny wirtualne. Czyli cała warstwa zarządzania to są maszyny wirtualne. Warstwa dolna storage'owa to są serwery fizyczne. To jest taki typowo już produkcyjny schemat działania czy architektura. Można dla celów demonstracyjnych, poglądowych, testowych warstwę tą storage'ową, czyli storage nody, uruchomić na maszynach wirtualnych również, ale nie jest to ani optymalne, ani polecane i też system nie do tego został stworzony. Czyli jeszcze raz, cała logika to jest zestaw maszyn wirtualnych. Fizyczne dane są na serwerach stanowiących nody storage'owe. Też, żeby od razu wyjaśnić, nody storage'owe to są zwykłe serwery x86 z dyskami o jakichś tam odpowiednich parametrach, które należy sobie wyskalować w momencie projektowania systemu. I tam nie ma nic więcej. To jest taki bare metal typowy. Czyli cała reszta idzie z systemu SWARM. Tam te serwery są tylko bootowane, dostają od razu obraz oparty na tajemniczych Linuxach. Ja na razie o tych wersjach nie będę mówił, to pewnie Stefan o tym powie, co jest w środku dokładnie, ale taki node storage'owy, taki serwer jest podnoszony w ciągu tej półtorej minuty i już działa, już jest włączony do rodziny i już do tego roju właściwie jest przyłączony, może funkcjonować. Teraz patrząc na komponenty, które są w warstwie zarządzania, tam jest parę takich istotnych elementów. Też niektóre te komponenty są tak podwójnie namalowane. Często jest tak, że tam po prostu staramy się robić to, instalować jako dwie maszyny wirtualne pracujące w takim trybie HA na wypadek jakiejś tam awarii na tym poziomie, żeby można było tą pracę przejmować, ewentualnie na potrzeby po prostu zwiększenia wydajności, jeżeli obciążeń jest bardzo dużo.
Jeśli chodzi o te komponenty, tak z nazwy, takim kluczowym to jest SWARM FS, to jest taki komponent istotny, który zarządza całością. W nim zszyte są wszystkie mechanizmy związane z zapisem danych do naszych storage nodów. Z lewej strony mamy cluster service, to jest coś, co czuwa nam nad logiką, nad bezpieczeństwem, nad przełączaniem poszczególnych nodów, nad odzyskiwaniem danych. U góry gateway, content gateway, to jest komponent, który odpowiada za prezentowanie naszych danych, czy dostęp do naszych danych też przez protokoły webowe, przez protokoły chmurowe i co bardzo, bardzo istotne, jest to protokół S3, czyli typowy, standardowy S3, który znamy z AWS-u. To jest protokół, po którym komunikujemy się, po którym użytkownik czy aplikacja komunikuje się z naszymi danymi przechowywanymi w SWARMie. To jest jakby podstawowy protokół, w którym działamy. Sama prezentacja czy dostęp do danych może być realizowana po HTTP również. NFS jest również tutaj zasygnalizowany, aczkolwiek to wymaga dodatkowych komponentów, o których jeszcze będziemy wspominali. I po prawej stronie mamy trzy takie nody wirtualne. Elasticsearch to są komponenty odpowiedzialne za wyszukiwanie metadanych, bardzo, bardzo też efektywne, jeśli chodzi o prędkość. To jest po części autorski pomysł DataCore'a, po części jest to komponent oprogramowania Elasticsearch. Myślę, że części z Państwa doskonale znane. OK, jeśli teraz chodzi o taką instalację, kiedy mamy rozproszone nasze systemy, bo to był taki pojedynczy klaster, tak, w jednej lokalizacji, możemy to rozdzielić na dwie lokalizacje. I to jest też częsty przypadek w takich większych wdrożeniach produkcyjnych, kiedy cały system główny jest w jednej lokalizacji, a druga lokalizacja ma bliźniaczą konstrukcję, czyli mamy podobną liczbę serwerów, również mamy podobne komponenty, ale one służą tylko po to, żeby otrzymywać najczęściej asynchronicznie replikę asynchroniczną tych danych produkcyjnych. Po co? Oczywiście po to, że jeżeli mamy problem czy z jakimś zasobem po tej stronie i mimo mechanizmów będzie kłopot z odtworzeniem tych danych, zawsze mamy ten drugi site. No i w przypadku oczywiście takiej grubszej awarii czy braku dostępu do serwerów storage'owych, do nodów storage'owych po stronie tej produkcyjnej, możemy skorzystać z zasobów, które są po drugiej stronie, w drugiej lokalizacji. Tutaj pojawiały się na czacie pytania, ja sobie podejrzę szybciutko, żeby też do nich się odnieść. Ewentualnie czat, gdzie jest czat? Dobra, tu jest, widzę, dyskusja na czacie ze Stefanem, bardzo dobrze. Ja myślę, że do tego wrócimy jeszcze podczas naszego live demo. Dobrze. Idąc dalej, kolejna możliwa konfiguracja. To jest wiele sajtów, wiele lokalizacji. Przyznam się, że z tego, co czytałem, co słyszałem, to nie jest to bardzo częsty przypadek, ale no warto powiedzieć, że też w ten sposób SWARM może funkcjonować. Czyli mamy w tym wypadku 3 lokalizacje. Już tutaj pominęliśmy tę warstwę taką, powiedzmy, logiczną dla uproszczenia. I to jest taki mechanizm, który też jest możliwy na zasadzie takiej repliki synchronicznej pomiędzy 3 różnymi lokalizacjami. Oczywiście ważne jest to, żeby to medium, to połączenie pomiędzy tymi lokalizacjami było
wystarczająco wydajne. Tam dokumentacja określa, że to mają być pojedyncze milisekundy opóźnienia. To jest jakieś takie maksimum, które umożliwia nam stworzenie takiej architektury. Więc 3 kopie, jeśli chodzi o aplikację, która zapisuje dane do Swarma, wtedy czekamy na zapisanie 3 kopii w 3 lokalizacjach. Dopiero wtedy dostaję powiadomienie, że dane są zapisane. I tutaj jeszcze jest kwestia takich szczegółów, powiedzmy, musi być jakiś load balancer na tym, to jest jakiś load balancer, rekomendowane są przez DataCore, ale to nie jest ich własny, więc to wymaga trochę bardziej złożonej architektury, większej liczby komponentów. Tak jak mówię, nie jest to bardzo często, najczęściej są to właśnie takie konfiguracje dwusajtowe lub nawet jednosajtowe, bo też tam sam mechanizm wewnętrzny Swarma pozwala na tak wysoki poziom zabezpieczeń, że prawdopodobnie będzie w większości przypadków takich praktycznych wystarczający. Teraz przejdźmy do typowych takich architektur, typowych zastosowań, jak to wygląda, jeśli chodzi o właśnie rozkład poszczególnych komponentów. To jest taki najbardziej ostatnio modny, myślę, kierunek, czyli mamy Swarma jako storage, który komunikuje się ze światem zewnętrznym po protokole S3, a zatem jest dostępny dla wszystkich aplikacji, które wspierają S3 i może być to oprogramowanie użyte w formacie czy też w takim modelu MSP, czyli Managed Service Providerskim. Bardzo często spotykamy się z takimi pytaniami ostatnio właśnie, w jaki sposób aplikacja, która wspiera S3, nie wiem, Cobalt czy Vim, może zapisywać do zewnętrznego storage'u, więc po S3, więc Swarm daje tą możliwość, że firma, która jest prowajderem usług takich właśnie hostingowych, może w swoim data center przy pomocy DataCore'a uruchomić taką usługę na zewnątrz, czyli S3 Storage as a Service, czyli wystawiamy tę usługę, nasi klienci, mając aplikacje, które wspierają protokół S3, mogą spokojnie korzystać z tego medium. Też Swarm może replikować dane do zewnętrznej chmury, na przykład do AWS-u, natywnie, bez żadnych dodatkowych komponentów. To też jest taka możliwość, żeby te nasze dane były jeszcze bardziej bezpieczne, czyli rozproszone poza naszą organizację, aczkolwiek największym sensem stosowania tego rozwiązania jest to, że mamy de facto prywatną chmurę bądź u naszego hostingodawcy, bądź we własnym data center. I to jest bardzo istotna część rynku w tej chwili, gdzie firmy nie chcą, czy z uwagi na koszty, czy z uwagi na jakieś inne obostrzenia regulacyjne, być może nie mogą nawet replikować swoich danych, przechowywać swoich danych do chmury, ale tymi samymi mechanizmami mogą to robić we własnym data center. Więc to jest taki jeden z istotnych w tej chwili takich driverów, powiedzmy, sprzedaży na świecie i również w Polsce mamy zainteresowanie tego typu zastosowaniem. Typowo mamy tutaj w takiej sytuacji dodatkowy site, taki disaster recovery, natomiast dane są wypisane wprost z aplikacji do naszego pierwszego klastra Swarma, są replikowane do miejsca zapasowego. Użytkownicy mają dostęp bezproblemowy od razu do naszych danych, wyszukiwanie, współdzielenie, dostęp przez prosty czy API aplikacji, czy HTML, mają dostęp do tego kontentu, więc nie ma z tym najmniejszego problemu. No i dane też mogą być replikowane z jakimś tam dodatkowym celu do chmury publicznej, ale to nie jest rzecz konieczna. Typowo mamy 1 bądź 2 sajty. OK, to jest jakby taki scenariusz
storage'u jako serwisu. Bardzo często też rozmawiamy o Swarmie w kontekście różnego typu archiwów. I tu jest kwestia taka, że po pierwsze taśmy już troszeczkę wychodzą z użycia. Są oczywiście obszary takie, które mówi się, że taśmy są niezbędne, bo na przykład jest to medium oddzielone galwanicznie niemalże od infrastruktury sieciowej, co jest oczywiście prawdą, ale jeśli chodzi o dostęp do takich danych, jest to bardzo długotrwały proces, czy też czasem nieakceptowalnie długi. W przypadku Swarma mamy podobne cechy, czyli mamy bezpieczne medium. Ono nie jest oddzielone galwanicznie od sieci, natomiast tu mamy protokół S3, tu mamy serwery, gdzie nie ma file systemu. Tu mamy w końcu, dzięki temu, że to jest S3, blokadę naszych obiektów przed zapisem. Czyli nawet w przypadku jakiejś istotnej awarii, ataku ransomware'owego po stronie produkcyjnej, aplikacyjnej, to nasz storage jest tutaj bardzo bezpieczny, jest zabezpieczony przed takim działaniem ransomware'owym, jest po prostu na niego odporny. Czyli spełnia funkcję bezpieczeństwa tasiemek, natomiast jest absolutnie, jest to content online'owy, czyli mamy milisekundowy dostęp, nie mamy całego tego zamieszania z nagrywaniem na taśmę, przenoszeniem do jakichś tam magazynów, odtwarzaniem, przeszukiwaniem. To wszystko jest online. Także to jest ogromna nadzieja w tym, że właśnie Swarm może być ciekawą alternatywą do rozwiązań taśmowych. Inny scenariusz, taki właśnie też związany z archiwami, długoterminowa archiwizacja, czyli mamy jakiś storage lokalny z naszymi danymi, natomiast system dodatkowo tworzy kopię, takie archiwum długoterminowe na Swarmie. Mechanizmy, o których jeszcze będziemy o tym jeszcze wspominali, mechanizmy wewnątrz Swarma, czyli te mechanizmy zabezpieczenia są szalenie bezpieczne, wydajne. To działa na zasadzie typowo przy plikach, przy obiektach powyżej 1 MB. To jest taki mechanizm erasure calling, czyli jest to odpowiednik, powiedzmy, czy podobny mechanizm rozproszenia danych pomiędzy różne nody, tak jak w RAID-zie, ale to działa na poszczególnych nodach. Jest wielokrotnie szybszy, jeśli chodzi o tworzenie, niż sam RAID. Zatem idealnie to rozwiązanie spisuje się w takim scenariuszu właśnie aktywnego archiwum, czyli mamy bezpieczne archiwum, ale aktywne, czyli w razie potrzeby możemy mieć szybki dostęp do tych danych, nie musimy czekać na załadowanie tasiemek, czy wręcz odszukanie właściwych tasiemek, załadowanie do biblioteki i dopiero potem odtwarzanie. To jest wszystko aktywne i dostępne na bieżąco. Kolejny taki właśnie element, o którym już mówiliśmy, ten video streaming czy video on demand, to jest absolutnie w tej chwili trend taki na zachodzie. Wiadomo, u nas też mamy platformy streamingowe. Na różne sposoby to się dostarcza. Czasem są to macierze obiektowe, czasem są to jakieś inne archiwa danych, ale w przypadku Swarma jest to bardzo naturalne. Po pierwsze mamy szybki dostęp, tak jak powiedziałem, pojedyncze milisekundy do kontentu. Po drugie mamy tutaj pełne bezpieczeństwo i łatwość dotarcia do tych danych przez użytkowników czy z aplikacji. Dostajemy się albo przez API aplikacyjne, czyli takie systemy do zarządzania treścią czy do dostarczania treści znane z rynku multimedialnego, mogą być zintegrowane ze Swarmem. Jest API, są gotowe pewne interfejsy do tych takich kluczowych systemów z tej rodziny, ale też możemy taką aplikację samodzielnie czy przy udziale programistów przez API zintegrować. Użytkownicy, prosta przeglądarka plików, w przeglądarce internetowej mamy dostęp do naszego kontentu. To wszystko jest bardzo, bardzo takie współczesne, proste i szybkie w realizacji. Dla tych, powiedzmy, centrów obliczeniowych, no tutaj podobna architektura, tutaj nie ma specjalnego jakiegoś dużego, odkrywczego i innego modelu, po prostu mamy archiwum, gdzie
mamy produkcyjne, takie dedykowane klastry obliczeniowe, które kontaktują się z nami, ze Swarmem poprzez S3 bądź przy pomocy dodatkowego komponentu właśnie przez NFS. Bardzo ważnym tym elementem, o którym już wspominałem, to jest taki scenariusz wykorzystania Swarma jako medium dla software'u backupowego, czyli na bazie tego można prosto sobie też stworzyć serwis disaster recovery czy backup. Swarm jest tym elementem, nośnikiem danych, bezpiecznym, szybkim, bardzo mocno skalowalnym nośnikiem danych. Jeśli chodzi o tą aplikację kliencką, to może być jeden z kluczowych tych takich popularnych software'ów właśnie backupowych, powiedziałem Vim, Commvault, Rubrik i jeszcze parę innych. Sam Swarm może dodatkowo poprzez komponent taki dodatkowy Firefly kontaktować się wprost z macierzami, z systemami plikowymi, na przykład z NetAppem czy z maszynami Windowsowymi i albo dostarczać te zasoby, ich kopie do naszego archiwum, albo ten sam komponent może wprost dodatkowo przesyłać te nasze pliki do chmury Azure czy Google Cloud. Jeśli chodzi o AWS-a, tutaj on jest natywnie współpracuje z Swarmem, więc żadnych komponentów nie potrzeba i ze Swarma możemy bezpośrednio przesyłać dane do AWS-a. Podsumowując, jakby mamy takie trzy właściwie typowe architektury, gdzie mamy więcej niż jeden site, więcej niż jedną lokalizację. Typowy bardzo dwie lokalizacje, produkcyjna i disaster recovery. Nieco rzadziej, ale też możliwa taka typowa wielonodowa, wieloklastrowa właściwie konfiguracja rozproszona, na przykład gdzie mamy poszczególne instancje w oddalonych biurach, jedno data center. Szczerze powiem, nie znam takich rozwiązań nawet z referencji tutaj zagranicznych, tego chyba nie było wiele. Natomiast to jest bardzo, bardzo popularna konfiguracja. No i też można myśleć o takiej konfiguracji z replikacją synchroniczną w ramach jednego kampusa, jednej uczelni, jednego zakładu produkcyjnego, kiedy te odległości są nieduże. Możemy Swarma rozdzielić pomiędzy dwie lokalizacje, dwa budynki, dwie serwerownie. Tam się też różnimy licencjami. W przypadku tego modelu mamy jedną licencję Swarma na całość. W przypadku tych pozostałych do każdej lokalizacji jest potrzebna oddzielna licencja Swarm. No i kończąc już ten temat, jak powiedziałem, słowo licencja, to też pewnie się nasuwa pytanie, a jak to jest licencjonowane? Licencja Swarma oparta jest na pojemności, na efektywnej pojemności, mówiąc w skrócie, na tej ilości przestrzeni, jaka jest potrzebna do przechowywania tych oryginalnych naszych plików, zasobów, obiektów. Czyli to, ile mamy danych. Jeżeli mamy w tej chwili, nie wiem, 50 terabajtów danych w sensie obiektów, to nie liczymy pojemności dysków, serwerów, na których instalujemy Swarma, a liczymy to, ile danych de facto będziemy, jaką ilością danych będziemy zarządzali, prezentowali. I to jest taki bardzo prosto, oczywiście tam są jakieś subtelności, szczególnie przy takich systemach wielosajtowych, jak to dokładnie pojemność wyliczyć. Pomagamy w tym nasi tutaj inżynierowie, czy we współpracy z DataCorem takie skalowanie możemy przeprowadzić i przedstawić taką adekwatną do tego wycenę. Jeśli chodzi o ciąg dalszy, jak tego Swarma rozpoznawać, bo dzisiaj naszym celem jest zapoznać Państwa z koncepcją, ideą, podstawami architektury, komponentami, a jest cała masa materiałów i też kilka sposobów, jak tą wiedzę sobie tam pogłębić, zgłębić, jak się dowiedzieć więcej na temat Swarma. Przede wszystkim DataCore jako organizacja, która działa przez system, przez
program partnerski. Zachęcamy do rejestracji Państwa jako firmy IT, jako integratorzy, cloud providerzy, niezależnie od Waszego profilu, do rejestracji jako partner DataCore'a, bo to otworzy Państwu drogę do materiałów, które są dostępne na portalu partnerskim oraz do wszelkiego typu wersji testowych, demonstracyjnych. Jeśli ktoś z Państwa będzie miał życzenie przetestować sobie Swarma, poklikać samodzielnie, zobaczyć jak to wygląda na żywo, jest taka platforma wirtualna, gdzie możecie mieć dostęp do niej podczas ćwiczeń. Jest software testowy, ewaluacyjny, są treningi, szkolenia dostępne na platformie online'owe. Część z nich jest bezpłatna, część jest płatna. Żeby nie być gołosłownym, tak wygląda ta struktura, czyli mamy sprzedażowe szkolenie Swarma, mamy Solution Architect i mamy inżyniera wdrożeniowego. Te dwa pierwsze są nieodpłatne, online'owe. Ten może być online'owy albo on-site'owy, ale jest już tam troszeczkę płatny, więc tutaj poszczegóły zapraszam do siebie. Ok, patrzę na zegarek i niestety rozgadałem się dzisiaj troszeczkę, więc bardzo za to przepraszam. Już nie przedłużając, przechodzimy teraz do części praktycznej, gdzie nasz kolega pokaże live demo Swarma. Także to będzie pan Stefan Merkel. Stefan, stage is yours. Okay, yeah, that's our lab setup. So we have the storage cluster, that's the bottom gray box where we have the storage nodes. In this environment, everything is VMs, so that's not physical storage boxes. And we have all the VMs in the upper box or in the middle box, which consist of a platform server that's for booting the storage nodes. Then we have two content gateways. That's our endpoints for S3 and HTTP. And then we have three Elasticsearch nodes, which provide central search index for the whole cluster. So that's how it looks like. We can have a look in the storage UI. That's the administration UI for the cluster. So we can have a look here. We can take a look on the hardware. So I have several storage nodes booted up. We can see all the informations. How many disks do we have? What about capacity? Yeah, what's the uptime version and so on. So we can also click on one storage node. And here we see all the informations regarding that node. So we can see the logs, we can see driver messages, hardware information, and so on. Also from this UI, we can restart, shut down, or retire that node. Retire means we will completely move the data away from this node, to turn it off and maybe throw it away. So with that procedure, it's really easy to replace all the hardware of that cluster. That means we can just add new storage nodes. They will boot up they will get their DHCP address, will boot over PXE from the platform server, and then they will automatically join the cluster, redistribute the data, and if the new nodes are joined, we can then retire the old hardware and remove it, power it off. So that's really easy, and it's just a few mouse clicks. Then we could create subclusters. That means we can form groups of servers. Maybe if we want to have a group for each rack or something like that, we could work with subclusters. I don't have it configured here. And then we see some feeds, so-called feeds. Feeds we can see different things here.
The search feed is our connection to Elasticsearch. That's our search index when we are searching or listing the objects. That's the connection to Elasticsearch. And then I have a replication feed. With this replication feed, I replicate all the data from this cluster to another swarm cluster. And I can see all the data that I write on this side. I can see it also on the other side. Yeah, that's it in general for the storage UI. It's not that complicated. We have some reports here, but we will have a look on Grafana where it's much more information. And for sure, we have the settings here for the cluster where we can do all the settings. But usually that's done one time at the installation, and then there is no need to change something here. Okay, then we can switch over to the storage UI, the portal. With the portal, we have a web interface to access our objects. You can think of it like a Dropbox where user can log in and see their buckets, can upload and download files and so on. So that's for the administrators for sure to create buckets, domains, whatever. And you can use it to provide like a Dropbox for your users. So you can use Active Directory or LDAP authentication to authenticate a user, and then he can see his data here. So I have different buckets here. Yeah, we can take a look. Here, for example, I see different objects inside. I have a versioning bucket. In that versioning bucket, we have object versioning enabled. That means if we write multiple versions of an object, this is tracked and we can go back to a version. So I can show how that is working. So I move a file here. It's called test.txt. I will upload it. So we will see that file here. And then I will just change my file. So I just changed it on the other screen. I will copy it here again. And then we can see here we have different versions of that file. So if versioning is enabled, it will keep track of the versions and we can jump back and forth with these versions. So what else do we have? We have object locking. That's important thing if we work together with backup software, for example, then we can specify in the backup job from Veeam, for example, we want to have that data for that job locked for a specified time. So we can also see I have a Veeam bucket here that's also locked, and my Veeam jobs that go here are locked for a specified time. That means nobody can delete that files, nobody can encrypt that files. So that's a secure backup location, to keep the data safe in regards of ransomware attacks. Yeah, that's I think that's it for the portal. It's not that complicated. And we can also see some more information here in the top, used capacity and the bandwidth that is used. Then let's switch to the Grafana dashboard. Here we can see
many informations regarding our cluster. We have many metrics that we collect from all the components, and all of these are visible here. So we can see really many informations. We can go to the node view where we can see the informations regarding the storage nodes. So as you can see here, it's really much information. Yeah, if there is the need for it for troubleshooting or what else. Okay, and then I want to show you how easy it is to expand a cluster, a storage cluster. So I will create a new virtual machine. In that case, in reality, this would be a physical storage node that you will just build into the rack and in the, power it on in the end. So it's storage node 14 in that case. Place it here. Pick a data store that has some space. Let's take this one. It's Linux-based Debian. And we just give it some CPU and memory. And disk space. And we need to check that it is connected to the right network. Swarm storage, that's the correct one. That's the one where we provide the DHCP and PXE booting. So that's fine. And then we will power it on. So we can see it's booting up the Swarm image. There's no need to install an operating system. And after some time, we should see it here. So at the moment, we have 13 nodes. And if that one comes up, we should see it in the UI. And we should also see that it is, it's automatically part of the cluster, and it's automatically doing a redistribution of the data. Okay, we see it's up and running now. So we can check here. And we see it's 14 nodes now. It still shows it as unknown. That needs some time until we see all the information. So we need to wait a few seconds. And then we will see it here. So yeah, we are short in time. Any any questions so far? Just question to this this exercise. After adding a new server, how much, in other words, what will be the result in terms of capacity of whole cluster? How many terabytes we will get from the server? If there is a server with 1 terabyte of data, how much will be usable for the real data? That depends. So we can specify an erasure coding scheme for the cluster, and
that is that's defining what we get from that 1 terabyte space. So if we talk about a small cluster, we can work with erasure coding 4.2, for example, which means we have 50% overhead. So you can multiply that 1 terabyte by yeah 0.666, for example, and then you will get the capacity that you get at maximum from it. Yeah. Okay. I see a question in the chat regarding the Linux distributions. The storage nodes are completely closed. There is no possibility to change that distribution. It's Debian kernel that is booted here. It's completely secured, and there is no chance to do a SSH session, for example, to make sure that nobody can attack this environment. The kernel is Debian based, yes, Debian 11. Okay, so we see the. Oh yes, sorry. Sorry, and the management layer can be installed on VMware, and In general, it can be installed on every hypervisor. We have a customer running it on Hyper-V, but in general, every hypervisor that supports Linux VMs should be possible. If there is another hypervisor used, then it needs to be qualified within a POC. super, thank you. You're welcome. So we see the new storage node here. It's the 13, IP address 13 in the end. So we see it's empty. The disk is empty at this point in time. I can do a refresh, and maybe we see that it's already redistributing data. Yes, it's receiving data, so it's not that much at this time, but it's reorganizing all the storage, and this node will receive data from the other nodes, that it's equally balanced over all the nodes. Okay, then that's it for my demo.